To, co słyszysz, to Nowy Jork, a dokładniej Manhattan, gdzie teraz jestem, czyli miejsce, które nigdy nie śpi, ale także miejsce, które jest głośne, brudne i mocno uciążliwe. A jednak Nowy Jork przyciąga Amerykanów, którzy chcą tu mieszkać, i tysiące turystów z całego świata. Ten odcinek, który jest częścią naszej nowej serii, to będzie taki mini przewodnik stworzony przez Polaków, którzy mieszkają w Ameryce. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Czy znasz drugie takie miasto, które można kochać i nienawidzić? Nowy Jork jest wyjątkowym miejscem na mapie świata. Znasz go z filmów, seriali czy książek. Ale jest jeszcze ten drugi Nowy Jork, którego w telewizji nie zobaczysz. Ten, który znają jego mieszkańcy i który ma swoje blaski, ale i cienie. Ten odcinek to rozmowa z 3 Polakami, którzy zaprowadzili mnie do swoich ulubionych i nieoczywistych miejsc. Posłuchaj do końca, a dowiesz się, dlaczego nowojorczycy kochają i nienawidzą swojego miasta. Chelsea to takie miejsce, które kiedyś w ogóle nie znałem. Kiedyś to się w ogóle nazywa, taka była część miasta, do której się nie wchodziło, taki no-go zone w Nowym Jorku. Czyli wszystko, co było dalej od 7 Alei, to raczej się nie chodziło. Marek Skulimowski, prezes Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Chelsea Market akurat było w tej części, tak jak Meatpacking District, to też była ta część, która to była ta część przemysłowa, nieprzyjemna. No nieprzyjemna oczywiście do jakieś 20-30 lat temu, kiedy Nowy Jork stał się, no zwłaszcza po 11 września, jak się wszyscy najpierw na chwilę wynieśli, to później się wprowadzili i każdy kawałek tego miasta, każdy metr tego miasta zaczynał kosztować miliony, więc był cenny i zaczęło wszystko się jakby odbudowywać. I Chelsea Market był takim miejscem, gdzie produkowano ciastka i rzeczywiście to był taki przemysłowy, olbrzymi budynek, który inwestorzy zamienili na taki bardzo fancy szmancy budynek, gdzie można egzotyczne jedzenie na dole kupić, przyprawy, pospacerować sobie, a na końcu, wychodząc na 10 Aleję, przyłączyli do tego Highline, czyli taki park na torach, które idą nad ulicą. Więc ja tam miałem okazję pracować w Chelsea Market jeszcze wtedy dla firmy Inglot przez 5 lat. I naprawdę jest to jedno z najpiękniejszych, najlepszych moich miejsc, w jakich pracowałem. No, poza Fundacją Kościuszkowską oczywiście, w pięknym budynku, ale nie, no to zupełnie 2 inne klimaty. Ale co tu jest takiego pięknego? To, że jest takie połączenie tych poprzemysłowych terenów z tą kolejką i z rzeką Hudson, którą widzimy, i z wieżowcami z rejonu, powiedzmy, World Trade Center, jak się wychylimy, to widzimy, czy to jest jeszcze co innego? Wiesz to, my Europejczycy pewnie tęsknimy za takimi starymi fragmentami miasta. No, popatrzmy na Stany Zjednoczone, Nowy Jork, jeżeli coś ma 100 lat, to jest bardzo stare, czyli to mniej więcej połowa bytności tego państwa. Więc to jest jedna rzecz. Druga, rzeczywiście fascynowało mnie to, jak Amerykanie potrafili zaadoptować te stare, ohydne kiedyś pewnie budynki, których ludzie pracowali w jakichś okropnych warunkach i w tej chwili stały się to bardzo modną częścią miasta. Wokoło zaczynają powstawać apartamentowce, które fortunę kosztują. Oczywiście z jednej strony mamy widok na rzekę Hudson, na New Jersey, mamy widok na Dolny Manhattan i mamy widok na całym, praktycznie jak patrzymy w górę 9 czy 10 Alei, mamy widok na środek miasta, czyli widzimy to, co jest najpiękniejsze w tym mieście. Pamiętasz, jak byłeś tutaj po raz pierwszy, drugi w Nowym Jorku? Pierwszy raz w Nowym Jorku byłem pod koniec lat 90. Marek Wałkucki, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Pamiętam, że z ówczesnym wicedyrektorem programu trzeciego, Wiktorem Legowiczem, przyjechaliśmy na szkolenie do Kanady i obaj postanowiliśmy polecieć na weekend do Stanów Zjednoczonych. On wybrał Waszyngton, ja wybrałem Nowy Jork i miałem takie poczucie, że trafiłem 100 razy lepiej od niego, że ja przyjechałem do niesamowicie ciekawego, fajnego miasta, a on pojechał do nudnej stolicy Stanów Zjednoczonych. Wtedy rzeczywiście mnie wszystko zachwycało. Zresztą to był jeszcze czas, kiedy stały wieże World Trade Center, wjechałem na szczyt tych wież, podziwiałem panoramę Nowego Jorku, spacerowałem ze swoim przyjacielem, który mi opowiadał o tym mieście, opowiadał o historii tego miasta. Poszliśmy na Brooklyn Bridge, popłynęliśmy na wyspę, na której stoi Statua Wolności. Wtedy poznałem te wszystkie ikony Nowego Jorku i ikony tego amerykańskiego miasta, ale najbardziej zapamiętałem
swój drugi przyjazd do Stanów Zjednoczonych, który miał miejsce, to był chyba 2002 rok, czyli wtedy, kiedy zostałem korespondentem w Stanach Zjednoczonych i zachwycony tym pierwszym pobytem postanowiłem przywieźć do Nowego Jorku żonę i pokazać jej te wszystkie wspaniałości Nowego Jorku. Skończyło się na tym, że na Dolnym Manhattanie się w zasadzie prawie pokłóciliśmy o to, ponieważ jej się wszystko w Nowym Jorku nie podobało. Narzekała, że jest brudno, że jest ciemno, że jest hałas, że jest zgiełk. Generalnie to, co mi się wydało najfajniejsze, właśnie ta energia Nowego Jorku, to życie, które tutaj się toczy, ten zgiełk, ten hałas, wszystko to, co mnie zachwycało, jej się nie podobało. Po latach ona zmieniła zdanie, bo zaczęła lubić Nowy Jork, kiedy lepiej to miasto poznała, kiedy odkryła takie miejsca jak Central Park, czy Bryant Park, czy East Village. A ja troszeczkę nabrałem krytycyzmu i na przykład w takich okresach jak teraz, kiedy odbywa się tu szczyt ONZ, ja najchętniej bym z tego miasta wyjechał, ponieważ wszędzie są korki, słychać tylko klaksony taksówek i samochodów, głośne syreny, ale nawet w takich okresach jak teraz są tutaj niezwykłe enklawy. Jedną z nich jest Park Centralny, w którym tak naprawdę tego miasta się nie widzi i nie czuje, tego zgiełku, tego hałasu, tego tempa tego miasta. Tam można naprawdę odciąć się i odpocząć. Dlatego wokół Parku Centralnego są najdroższe mieszkania, ale są także takie oazy jak na przykład Bryant Park. Właśnie, bo przyprowadziłeś mnie właśnie tutaj. Jesteśmy tuż obok Bryant Parku, przy ulicy, ale widzimy Bryant Park. Dlaczego tutaj? Dlaczego to miejsce wybrałeś, kiedy cię zaproponowałem w ogóle to nagranie? Dlatego, że to jest właśnie jedna z takich oaz w środku ruchliwego miasta, w środku wieżowców, w środku tego nowojorskiego zgiełku, który także ma swój urok. No ale tutaj może na mniejszą skalę niż w Parku Centralnym można się też odciąć od tego tempa, jednocześnie zobaczyć to, co jest piękne w Nowym Jorku. A to nie są tylko budynki, to nie jest tylko architektura, która jest naprawdę niezwykła, ale to są przede wszystkim ludzie. To są ludzie, którzy przychodzą tutaj odpocząć, zimą pojeździć na łyżwach, latem posiedzieć przy kawie, pograć w ping-ponga. Widzimy stoły do ping-ponga, gdzie ludzie sobie grają w środku miasta. Czasami wychodzą z pracy na chwilę, na lunch i między lunchem a powrotem do pracy przychodzą tutaj pograć w ping-ponga z kolegami albo pograć w warcaby, bo są też takie stoliki. Tu ludzie sobie leżą, odpoczywają, a jednocześnie dookoła mamy przepiękny widok nowojorskiej architektury, wieżowców, które zostały zbudowane na początku XX wieku albo pod koniec XVIII wieku. No i tę różnorodność tego miasta widać także w ludziach, którzy tutaj przychodzą, czyli ludziach z całego świata, którzy tutaj się zakorzenili, tutaj pracują, to miasto uznali za swoje, którzy właśnie wychodzą z tych okolicznych biur, czy restauracji, czy kawiarni i przechodzą tutaj choćby na 15 minut, żeby odpocząć od nowojorskiego zgiełku. Wojtku, jesteśmy przed jednym z pubów w Nowym Jorku. Pubów w Nowym Jorku są tysiące. Dlaczego akurat pod ten pub mnie zaprowadziłeś? Generalnie swoich przyjaciół zabieram do moich ulubionych miejsc. Wojciech Maślanka, dziennikarz polonijnego Nowego Dziennika i dyrektor wykonawczy Fundacji Children's Smile Foundation. Pubów są tysiące, tak jak powiedziałeś. Jest wiele nowoczesnych, hipsterskich, mają swój klimat, ale ja uwielbiam stare puby, najstarsze, jakie tutaj są możliwe, takie, które pamiętają czasy prohibicji, bo one mają wyjątkowy klimat, one są przepełnione historią, legendami i myślę, że to chyba największe wrażenie robi na moich przyjaciołach, znajomych, którzy przyjeżdżają tutaj i mogą zobaczyć Nowy Jork, światowe miasto, nowoczesne miasto, kosmiczne miasto i przez moment pobyć w takim klimacie sprzed 100 czy 150 lat. To klimacie mieszanym, bo nie tylko amerykańskim, ale amerykańsko-irlandzkim, prawda? No tak, z reguły te puby mają jednak irlandzkie korzenie, to fakt. Najbardziej znany to ten McSorley's pub, który ma już chyba 160 czy 170 lat. My jesteśmy przed? My jesteśmy przed White Horse Tavern. W sumie nieodległy, jest to kilka czy kilkanaście bloków przecznic od tamtego, ale ten jest wyjątkowy, bo związany z muzyką, bo to jest miejsce, w którym narodził się Bob Dylan, tak to myślę można śmiało powiedzieć. Miejsce, w którym Robert Zimmerman obrał imię Bob Dylan, nawiązując do irlandzkiego poety, który się zapił w tym pubie przed laty, który po prostu pił całą noc whisky. Zresztą tam pisał książki też, to było jego miejsce, to taki dom praktycznie, w którym... Dom pracy twórczej, dom tak? pracy twórczej, o można to tak ładnie określić. On tam pisał swoje książki, pisał wiersze, oczywiście przy dobrej
dobrej whisky. Pewnej nocy po prostu za długo posiedział i wypił tyle, że no niestety nie udało się go uratować i zmarł z przepicia. Zresztą jego historia jest w tym pubie opisana w środku, można zobaczyć. Natomiast no, ta historia się też spodobała właśnie Bobowi Dylanowi, czy Robertowi Zimmermanowi wcześniej i jako początkujący artysta, który chodził z gitarą i śpiewał w różnych klubach, małych pubach, barach i w ten sposób też zarabiał w swoich początkach na życie, trafił do tego miejsca i w pewnym momencie odrzucił tą swoją przeszłość i chciał zostać artystą, który posługuje się swoim charakterystycznym pseudonimem, czyli Bob Dylan. To jest takie jedno z takich muzycznych miejsc, to znaczy pub związany z muzyką, bo jest ich więcej oczywiście w Nowym Jorku. Wszystkim, którzy się wybierają do Nowego Jorku, właśnie polecam, żeby oprócz tych wszystkich znanych miejsc, które są sztandarowe i są na różnych pamiątkach i tak dalej, żeby przyjrzeć się właśnie tym w porównaniu z tą nowoczesnością starodawnym, tchnącym myszką, ale mającym swój klimat i swoją historię. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz, że zdradzę tajemnicę. Ty przed laty byłeś i jesteś wciąż dziennikarzem muzycznym. Teraz już zajmujesz się tematami głównie związanymi z Polonią, ale kiedyś byłeś wyłącznie dziennikarzem muzycznym. A mówię o tym dlatego, że Nowy Jork to jest takie miejsce dla kogoś takiego jak ty, dla fana muzyki. To musi być miejsce doskonałe. Są puby właśnie, gdzie na przykład swoją karierę zaczynał Bob Dylan. Są puby jazzowe, gdzie bardzo wielu znanych twórców jazzu z kolei zaczynało karierę. I można by tak wymieniać długo tych miejsc związanych z muzyką. Tu jest całe mnóstwo. Jest też świetny pub, w którym Frank Sinatra był utrzymywany przez włoską mafię, śpiewał po prostu do kotleta. I jest stolik, przy którym siedział oczywiście Frank Sinatra. Są tam jego zdjęcia. Jest to utrzymane cały czas w takim klimacie, ale o tym to może przy innej okazji. W tym odcinku Polacy mieszkający w Ameryce opowiadają o swoich ulubionych miejscach w Nowym Jorku, a już za chwilę dowiesz się, dlaczego życie w Nowym Jorku nie należy do najłatwiejszych i dlaczego mimo trudności nowojorczycy kochają swoje miasto. Nie zapomnij zostawić swojego komentarza pod tym odcinkiem, a jeśli nie subskrybujesz nas jeszcze, to teraz jest znakomita okazja, by to zrobić. Nie zapomnij też włączyć powiadomień, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Zapraszam Cię też do śledzenia nas na Instagramie, gdzie podobnie jak na YouTube codziennie po południu mamy dla Ciebie najciekawszy zagraniczny news dnia. Na wszystkich platformach znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Nowy Jork nie jest miejscem łatwym do życia, zwłaszcza Manhattan, ale mimo wszystko do tego Nowego Jorku ludzie przyjeżdżają, ciągną i nie mówię tylko o turystach, którzy wpadają na kilka dni. Przeprowadzają się czasami, chociaż oczywiście też się wyprowadzają z Manhattanu, ale jednak, co takiego jest w Nowym Jorku jako mieście dla Ciebie, Twoim zdaniem, co może ludzi przyciągać? Wiesz, to miasto zawsze fascynowało ludzi. Jak sobie poradzisz w Nowym Jorku, to sobie wszędzie poradzisz, prawda? Jak wjedziesz do Nowego Jorku i przyjedziesz samochodem i przeżyjesz na Manhattanie, to wszędzie możesz jeździć. No może oprócz tam gdzieś Bliskiego Wschodu, ale to jest miasto, w którym jest taka reakcja, trochę to się nazywa takiego love and hate relationship. Z jednej strony nienawidzisz tego miasta za to, że jest cały czas hałas, ono nie śpi. W przeciwieństwie do innych amerykańskich miast, jedziesz do Waszyngtonu, po godzinie 17 cisza, słyszysz swoje kroki, a tu nigdy nie słyszysz kroków swoich. Po prostu jest szum dookoła ciebie. My w 2003 roku potrzebowaliśmy mieć blackout, czyli to, kiedy zabrakło prądu w Nowym Jorku, żeby zobaczyć, że są gwiazdy na niebie. No więc to miasto jest z jednej strony okropne, jakby ktoś będzie słyszał w Polsce. I to fascynuje trochę, że tu żyjesz tej okropności, w pewnym sensie przewrotnie mówiąc, żyjesz, funkcjonujesz jakoś. Musisz zmagać się z nim codziennie, musisz się zmagać z korkiem, musisz się z tym brudnym metrem zmagać, patrzeć na te szczury w tym metrze. I docierasz do pracy i widzisz, jak to robią wszyscy obok ciebie, jak jeden drugiego mija, się trąca na ulicy, elegancko ubrany, idzie do pracy. Zmagasz się cały czas i nienawidzisz, a zarazem kochasz to miasto. Kochasz dlatego, że to jest miasto inne niż wszystkie, bo jest wielokulturowe? Ja to miałem taki moment, że mieszkałem kilka lat w Nowym Jorku i wyjechałem później do Tel Awiwu.
I muszę powiedzieć, że trochę chory byłem w tym Tel Awiwie, no bo Tel Awiw to też piękne miasto, też dużo się w nim dzieje. Nic się nie da porównać już do Nowego Jorku. Się człowiek wszędzie czuje zagubiony, że jest pusto, że jest nudno, więc jak tu można żyć? Tu się nic nie dzieje. I to jest też tak samo, jak bierzesz z Nowego Jorku do innych miast w Stanach Zjednoczonych. Najgorsze zacząć zwiedzać Amerykę w Nowym Jorku, bo tu się przyzwyczaisz. To ja tak zacząłem. To tak, przyzwyczaisz się, że pub jest czynny do późnej nocy, że wszystko na każdym rogu jest jakoś tam gdzieś otwarte i jedziesz do innego miasta, które chcesz zobaczyć i o godzinie 19 już ciężko cokolwiek, o 20 to już zapomnij, o 22 to w ogóle nie można już, nie ma nic. Prawda? Więc to jest takie pierwsze porównanie. No i wiesz, i fascynacja jest, jak to miasto potrafi upadać w jednej chwili i widzisz, jak ono się kilka lat później odradza. Nie było mnie tu 11 września 2001 roku, ale przyjechałem 2 miesiące później i widziałem, jak to miasto było niemalże na dnie. Wydawało się, że ono się już nie podniesie, że tu już ludzie nie wrócą, nie będą chcieli mieszkać, zwłaszcza na Dolnym Manhattanie. O ile się myliłem. Kilka lat i ludzie dalej ceny wyskoczyły kosmicznie w górę, zaczęli się wprowadzać na Dolny Manhattan, a przy okazji jeszcze powstały wieżowce po drugiej stronie rzeki, żeby patrzeć na ten Dolny Manhattan. I tak się rozrosło Jersey City i Hoboken. Więc to miasto upada i wzrasta natychmiast. Mieliśmy parę lat temu protesty w Nowym Jorku. Wydawało się, że to miasto znowu upada. Przy pandemii. Dosłownie przyjeżdżałem rano raz w tygodniu do fundacji zobaczyć, czy jeszcze nie spłonęła, bo idę ulicą Piątą Aleją i widzę, że przeszczelone są drzwi, okna z broni palnej. No to myślę, czy to tym razem upadnie, czy nie? No widać, że nie, bo już z powrotem dookoła wszędzie światła się świecą, ludzie przyjeżdżają, tłok jest, ciężko wjechać na Manhattan, ciężko miejsce w metrze znaleźć. Jesteśmy zresztą w czasie, kiedy jest szczyt ONZ-u w Nowym Jorku i tak jak wspomniałeś, korki, w hotelach ceny są kosmicznie drogie, bo jest mnóstwo delegacji, mnóstwo osób przyjeżdża, do tego jest jeszcze Fashion Week, zjazd lekarzy. Wrzesień to jest chyba najgorszy moment na przyjazd do Nowego Jorku, czyli to nie jest łatwe miasto do życia, nawet do mieszkania, tak jak my, na kilka dni. Tak, ja nie mogę się wypowiadać jako mieszkaniec tego miasta, ale rzeczywiście, w zależności od tego, kiedy przyjedzie się do tego miasta, ono wygląda inaczej i odczuwa się je inaczej. I rzeczywiście w tym momencie, kiedy do Nowego Jorku zjechało się ponad 190 światowych przywódców, właściwie Manhattan jest sparaliżowany. To, że trzeba płacić za pokój w najgorszym hotelu w tym rejonie $500, dojechać gdziekolwiek jest nie sposób. Wszędzie korki, wszystkie ulice poblokowane. Natomiast w innych okresach jest zupełnie inaczej. Wiosna w Nowym Jorku jest bardzo piękna. Zresztą po zakończeniu tego szczytu ONZ i tych wszystkich US Open i New York Fashion Week, Nowy Jork znów wróci do takiej swojej normalności, czyli tego hałasu i zgiełku, no ale nie takiego paraliżu, z jakim mamy do czynienia w tym momencie. Ja pamiętam, kiedyś zabrałeś mnie tutaj zimą i pokazywałeś mi to lodowisko w Bryant Parku, takie jakie znamy z Parku Centralnego, ale także z tysiąca filmów nowojorskich, gdzie akcja toczy się właśnie zimą. No tak, i zima w Nowym Jorku, szczególnie grudzień, ten okres przedświąteczny jest magiczny. To, co oglądamy na filmach o świętach, okresie świątecznym w Nowym Jorku, to jest prawda. To miasto jest rozświetlone milionami, jeśli nie dziesiątkami milionów światełek. Wystawy na Piątej Alei, wszystkie są przepięknie zrobione. Te firmy, które mają tam swoje sklepy, inwestują dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy dolarów, żeby to ładnie wyglądało. W tym okresie przyjeżdżają także ludzie z całego świata, żeby tym Nowym Jorkiem się nacieszyć, żeby poczuć atmosferę tego miasta. I to jest także jeden z moich ulubionych okresów w Nowym Jorku i wtedy rzeczywiście warto nie tylko po zakupy, ale żeby poczuć atmosferę tego miasta, żeby pochodzić, żeby zobaczyć choinkę przy Rockefeller Center, spektakularną zresztą, której odsłonięcie jest także wielkim wydarzeniem. Jest to jeden z takich okresów, kiedy też naprawdę warto do Nowego Jorku przyjechać. Polacy mieszkający w Ameryce opowiadali, dlaczego kochają, ale czasem także nienawidzą Nowego Jorku. To część naszej miniserii o tym mieście. Za tydzień przeniesiemy się do miejsca, które śmiało można nazwać enklawą. Zajrzymy do jednego z najbardziej zamkniętych i niedostępnych środowisk w mieście. Przypominam, że premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcast. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę pojawiają się też filmy z niebanalnymi historiami z całego świata. Obecnie także jest to Nowy Jork. A w tygodniu na YouTube i na Instagramie Podcast Świat o 17:00 dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube i włącz powiadomienia. Śledź nas też na Instagramie. Komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Pozdrawiam z Nowego Jorku. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień.
To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.